Dzień dobry. Bardzo trudno jest znaleźć słowa, aby opisać to, co w tej chwili przeżywają mieszkańcy Ukrainy. Od ponad 3 tygodni trwa tam brutalna rosyjska inwazja. Rosjanie niemal codziennie dokonują prawdopodobnych zbrodni wojennych. Atakują bezbronne kobiety, dzieci, osoby starsze i do tego używają zakazanej broni, a wszystko na masową skalę. Zebrałem dla Was najgłośniejsze jak dotąd przypadki domniemanych zbrodni wojennych na Ukrainie. Dlaczego domniemanych? O tym pod koniec filmu. To zdjęcia z Mariupola, miasta, które powoli staje się ponurym symbolem rosyjskiej inwazji na Ukrainę i rosyjskich zbrodni wojennych. Rosjanie bombardują cywilne dzielnice Mariupola niemal od początku napaści na Ukrainę. Kilkaset tysięcy osób żyje w piwnicach czy schronach bez jedzenia, wody, prądu czy ogrzewania. Gdy lokalne władze podjęły próbę ewakuacji cywilów, Rosjanie zaczęli strzelać do konwojów. Kilka tysięcy osób udało się wywieźć dopiero za 3. razem. 9 marca Rosjanie zbombardowali szpital położniczy w Mariupolu. Zginęły 3 osoby, w tym niemowlę. Świat obiegły takie zdjęcia rannych kobiet w ciąży, wynoszonych ze zrujnowanego budynku. Tydzień później, 16 marca, Rosja zbombardowała budynek teatru w Mariupolu. W podziemiach chroniło się około 1000 cywilów. Szczęśliwie piwnica wytrzymała uderzenie i nikt nie zginął. Rosjanie zbombardowali budynek, mimo że z powietrza wyraźnie widzieli namalowane napisy mówiące, że w środku są dzieci. Miasto Mariupol zamieniło się w morze gruzów. Miejscowe władze twierdzą, że w oblężeniu zginęło ponad 2000 cywilów, a zniszczonych jest co najmniej 80% budynków. A to już amatorskie zdjęcia z Czernichowa. 16 marca Rosjanie otworzyli ogień do ludzi stojących w kolejce po chleb. Zginęło 13 osób. W połowie marca Rosja zaczęła też bombardowanie bloków mieszkalnych w Kijowie. Ponownie Rosjanie uderzyli w cele cywilne, choć od początku inwazji zarzekają się, że atakują jedynie obiekty wojskowe. Wcześniej intensywnie bombardowali też osiedla w Charkowie. Human Rights Watch już 3 razy oskarżyła Rosję o stosowanie zakazanych międzynarodowymi traktatami pocisków kasetowych. Rosyjskie wojska miały zrzucić taką amunicję najpierw na szpital w rejonie Doniecka, a potem kilkakrotnie na osiedla mieszkaniowe w Charkowie. Human Rights Watch opublikowała też taki oto film z bombardowań miasta Mikołajów. Tutaj także Rosjanie mieli użyć pocisków kasetowych. Problem polega jednak na tym, że choć międzynarodowe umowy zakazują użycia takiej broni, to Rosja takich umów nie podpisała. Dlaczego zbrodnie wojenne są domniemane? Bo choć widać jak na dłoni, że Rosjanie z premedytacją atakują cywilów, co jest zakazane prawem międzynarodowym, to fakt, że doszło do zbrodni, musi zostać ostatecznie potwierdzony przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Przedstawiciele Trybunału są teraz w Polsce, dokąd uciekło ponad 2 miliony Ukraińców. Wielu z nich ma prawdopodobne dowody zbrodni wojennych nagrane w swoich telefonach. Zła wiadomość jest taka, że jak na razie w Rosji nie zanosi się na to, żeby ktokolwiek mógł odebrać władzę Władimirowi Putinowi, a już tym bardziej, by oddał jego czy jego najbliższych współpracowników do Międzynarodowego Trybunału Karnego, nawet gdyby Trybunał potwierdził, że Rosja dokonała na Ukrainie zbrodni wojennych. To już na teraz wszystko. Subskrybujcie kanał podcastu Świat na YouTube, bo tam już wkrótce więcej materiałów z Ukrainy.